Witam serdecznie na konferencji prasowej Ruchu Narodowego Konfederacji we Włocławku. Przedmiotem dzisiejszej konferencji będzie omówienie planu rozwoju mobilności miejskiej Kujawy 2035. Mianowicie głównie odniosę się do filmu, który nagrałem parę tygodni temu, trochę 2 tygodnie temu, na temat kontrowersji, jakie się znajdują w tym dokumencie, do którego dotarliśmy. On jest z 23 roku i myśmy przemilczeli to i zakończyli na tym filmie i tylko obserwowali, co będzie dalej, ale tak naprawdę prezydent Krzysztof Kukucki wywołał nas do tematu ponownie, ponieważ na swoich konferencjach odnosi się bezpośrednio do tego filmu, który nagrałem, do tego dokumentu i my teraz przedstawimy kilka faktów, jakie się w tym dokumencie znajdują. Mianowicie, dokument został podpisany 29 sierpnia, to jest uchwała, która ma numer 110/2023 i nazywa się uchwała w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności Kujawy 2035. I za tym planem, proszę Państwa, głosowało 20 radnych. Nikt nie był przeciw. Ten plan został oczywiście przyjęty w czasie, kiedy wiceprezydentem był Krzysztof Kukucki, także on doskonale wiedział, o co tu w tym wszystkim chodzi. No i dzisiaj słyszymy właśnie w konferencjach w Radio Hit na przykład też i tutaj prezydent nazywa nas populistami, nazywa nas tymi, którzy straszą tym dokumentem, straszą tymi ograniczeniami, tak jakbyśmy my to wprowadzali. Ale nie, my, proszę Państwa, my tylko informujemy, co tak naprawdę w tym dokumencie tutaj, co kolega trzyma, tutaj tak jest taka piękna okładka, co w tym dokumencie się znajduje. No i problem polega, proszę Państwa, na tym, co jest w tym planie zapisane. No i teraz słowa do pana prezydenta. Czy wtedy ten plan był dobry, a teraz nie jest? Że tak rakiem, bym powiedział, z tego planu chce wychodzić? No albo śmiem twierdzić tak, że być może pan prezydent nie wiedział, co w tym dokumencie właśnie zwanym planem zrównoważonej mobilności miejskiej jest. Wiesz, tutaj jest uchwała, którą też sam podpisywał. Być może nie wiedział, albo jego doradcy wprowadzili go być może w maliny, albo to i to, chociaż pamiętam konferencję prasową z 2020 roku na ulicy Kaliskiej pod pierwszym zielonym przystankiem, jak wtedy z takim błyskiem w oku, z taką satysfakcją z panem Żużelewiczem stali i opowiadali o kierunku, w jakim zmierza Włocławek, czyli opowiadali o tej zrównoważonej mobilności, o ekologii, o jakichś tam zielonych cudach, o rowerach opowiadali, o zrównoważonym transporcie, no i o przyjaznym, dobrym klimacie. No jak ja to słyszę, proszę Państwa, to już wiem, że coś się dzieje. No i teraz, proszę Państwa, będę cytował, co jest tutaj w tym planie. Czyli tak, strona 6 tego planu mówi tak. Plan wynika wprost z Zielonego Ładu i KPO. Plan zrównoważonej mobilności jest wynikiem realizacji Krajowego Planu Odbudowy i pozostaje zgodny z Europejskim Zielonym Ładem. Planowanie transportu jest warunkiem wypłaty środków europejskich. No to czyli z tego wynika, proszę Państwa, oznacza jedno, że dokument ten zmienia sposób planowania miasta. Już nie pod rozwój przemysłu, nie pod rozwój dróg, nie pod rozwój gospodarki, tylko pod politykę klimatyczną. To jest bardzo ważne. I tutaj bym się też chwilę zatrzymał na tym fakcie, ponieważ furtkę do wprowadzenia takich zmian, takich uchwał wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziła przez 8 lat. U nas we Włocławku wprowadziła to Platforma, a Lewica realizuje. Czyli mamy teraz taki szeroki front porozumienia polityki klimatycznej w całym Włocławku. No ale cytuję dalej, strona 44-45. Strefa czystego transportu. Obszar wyznaczony ulicami Chmielną, Ogniową, Wronią, Okrzej, Wyszyńskiego i Wisłą. Czyli coś, czego nie będzie, jest w tym planie. To nie jest już jakaś tam teoria, a nie jest jakieś tam straszenie. To jest obowiązujący zapis w planie miasta, że taka strefa ma powstać. I my mamy też odpowiedź od pana Zdanowskiego, od pana wiceprezydenta obecnego, że taka strefa nie powstanie, dopóki nie będzie szerokich konsultacji. Ale nie, no, do tego też się odniosę za chwilę. Kolejnie,
W planie jest możliwość zamknięcia mostu dla samochodów, samochodowych, czyli tego naszego jedynego obecnie mostu Rydza-Śmigłego. No i tutaj jest największa kontrowersja, to jest obecnie w ogóle największy skandal, no bo też prezydent wchodzi i mówi, no nie będzie, jakieś głupoty ten Rudnicki opowiada. No nie, no strona 43 tutaj jest. Tu mam stronę tutaj z tego dokumentu, strona 43. No i tutaj ja mam sobie, tu przygotowałem, ale to jest zaznaczone na różowo, docelowo. Zamknięcie mostu Rydza-Śmigłego dla ruchu indywidualnego po wybudowaniu trzeciej przeprawy przez Wisłę. No to dlaczego Pan mówi, że czegoś nie będzie, skoro ten plan to przewiduje? No po to się robi plan, żeby chyba je realizować. Można dziś mówić, bo tam tak Pan powiedział, że za Pana kadencji tego nie będzie. No bo wiadomo, no zanim wybudują ten most, no to Pana kadencja się skończy i pewnie nie, ale dopóki ten plan obowiązuje, no to w każdej chwili ktoś może przyjść i to oczywiście poza Konfederacją, no i taki plan może dalej realizować. No cytuję dalej, co jest. Plan zakłada ograniczenie ruchu samochodowego w centrum. To jest strona 57. Dostęp do centrum powinien być ograniczany. Zmniejszenie liczby miejsc postojowych, opłaty, ograniczenia. No to już się dzieje, nie? To już się dzieje, wszystko tutaj jest. Znowu strona 43. Bus pasy, ograniczenia skrętów, uprzywilejowanie transportu publicznego. To też tutaj jest zaznaczone. Na tej stronie, ta strona jest najbardziej chyba kontrowersyjna, chociaż tam jest bardzo wiele, polecam tą lekturę. Czyli tak, pytam teraz, czy miasto chce to realizować? Czy taki jest kierunek rozwoju miasta? Tak czy nie? Bo jeżeli tak, to nie jest to, proszę Państwa, rozwój miasta, to jest antyrozwój, to jest po prostu zmiana modelu miasta naszego na jakieś tam klimatyczne dystopie. Podsumowując, plan został przyjęty w 2023 roku. 20 radnych głosowało za i w tym czasie to urząd miasta przygotował i zlecił przygotowanie tego planu. Nikt tego nie narzucał. To oni sami tutaj powpisywali sobie te głupoty, właśnie, czyli o strefę czystego transportu, wiemy co się dzieje w Krakowie, zamknięcie mostu, zamykanie pasów, wyłączanie pasów, robienie bus pasów, prawoskręty, lewoskręty, kurcze, ograniczenia nakazy. Nikt nie mówił wtedy, że to będzie jakieś zagrożenie, no bo my też nie mieliśmy do tego jakby szerokiego dostępu. Samo procedowanie tej uchwały w Urzędzie Miasta podczas sesji Rady Miasta, sprawdziłem, zajęło 5 minut. Nikt nawet tam nie miał głosu, nic tam się nie działo. I dzisiaj się mówi, że coś nie będzie wprowadzone, ale zaraz mój kolejny mówca, tutaj pan Waldemar Marciniak, potwierdzi, że z tego planu już są rzeczy realizowane, a wiemy też, że kolejne, jakby ktoś się dalej zagłębiał, też plany, kolejne rzeczy też są w planach, które też na pewno będą realizowane, bo w tym planie na przykład jest tunel pod ulicą Kaliską na przykład. Także dopóki to wszystko obowiązuje w tym dokumencie, uważam, że może być zrealizowane prędzej czy później. Także Włocławek potrzebuje, proszę Państwa, innej polityki rozwoju. Czyli rozwoju dróg, przemysłu, inwestycji, transportu ciężkiego, bo to niesie za sobą również, to się wszystko łączy, i miejsc pracy. Tego potrzebuje Włocławek, a nie ograniczeń, nie stref, nie opłat, nie zmniejszania ilości miejsc parkingowych. Ale plan mobilności wskazuje właśnie na ten kierunek. I nasze stanowisko jest jasne. Dokument, który zmienia rozwój miasta, powinien zostać natychmiast uchylony bądź zmieniony. Pan, panie prezydencie, jako doświadczony samorządowiec, powinien wiedzieć, że uchwałę zmienia się tylko kolejną uchwałą, a nie konferencją prasową albo wywiadem w radio czy w telewizji. Uchwałę zmienia tylko uchwała. Nie można mówić mieszkańcom, że czegoś nie będzie, skoro ten plan, tutaj co mamy, on obowiązuje. I Włocławek potrzebuje polityki rozwoju, a nie polityki ograniczeń. Poproszę teraz pana Waldemara Marciniaka, który przedstawi z tego planu, co zostało już zrealizowane. Dzień dobry. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Kujawy 2035 to nie jest jakiś wiekowy dokument niewiadomego pochodzenia, tylko świeżej daty strategia rozwoju komunikacyjnego Włocławka i powiatu przyjęta przez Radę Miasta w sierpniu 2023 roku. Ze zdumieniem więc słuchaliśmy ostatnio wypowiedzi prezydenta Kukuckiego, że 3 lata temu przygotowano w Urzędzie Miasta dużym nakładem pracy i kosztów plan, który nie będzie wdrażany.
Czy więc włocławskie plany i strategie to tylko atrapy? Czy organy nadzoru nad samorządami o tym wiedzą? Odpowiedzi na nasze zapytanie o wprowadzenie w mieście strefy czystego transportu przeczytaliśmy, że plan zrównoważonej mobilności miejskiej ma jedynie charakter kierunkowy. Jeżeli tak, to jest to kierunek bardzo niekorzystny dla włocławskich kierowców. A że nie są to tylko papierowe zapisy, jak próbuje nam się mówić, widzimy po już realizowanych działaniach, które mają swoje źródło w planie. Mamy więc zwężanie ulic na czele z takim bublem drogowym jak ulica Kaliska po przebudowie. Też powstaje pytanie, czy ktokolwiek bierze pod uwagę kwestię bezpieczeństwa publicznego, planując takie wąskie drogi. Jak będzie wyglądała ewentualna ewakuacja ludności ciasnymi ulicami, gdzie awaria jednego samochodu zablokuje cały ruch, bo po prostu nie będzie jak go ominąć. Dalej mamy likwidację zatok autobusowych powodującą zatrzymanie ruchu podczas postoju autobusów. Mamy to na Wysokiej, Zbigniewskiej, Świętego Antoniego, na Kaliskiej. W ogóle ulica Kaliska stała się takim polem doświadczalnym wątpliwych innowacji drogowych. Dużym kosztem powstają tak zwane zielone przystanki, też oczywiście Kaliska, Chopina, Polna. Ulice przekształcane są w Onerfy, wcześniej Piwna, teraz 3 Maja. Skąd mamy wiedzieć, co w planie zrównoważonej mobilności jest na poważnie, a co nie? Zwężanie ulic realizujemy, ale strefę czystego transportu, buspasy czy zamknięcie mostu dla ruchu osobowego wpisano nam tylko dla żartu. A może cały ten plan to jest jeden wielki żart z włocławskich kierowców? Dziękuję.